Dzień dobry bardzo. Nasze ostatnie chwile na statku. Jest 5 rano, właśnie wstaliśmy, kończymy się pakować i zaraz idziemy na śniadanie. Będziemy się wyokrętowywać i jedziemy do ostatniej świątyni, którą będziemy zwiedzać. Jest to świątynia w File. Kochanie, szybkie podsumowanie. Jak Ci się statek podobał? Statek bardzo fajny. Fajnie, że ma basen i miejsce wypoczynkowe, przy którym właśnie jesteśmy. Ładnie też wygląda, dużo ładniej od niektórych statków, przez które przechodziliśmy. Dokładnie. Mi też się statek bardzo podobał. Myślę, że naprawdę warto przyjechać na takie wakacje. No i co? Pogoda piękna, a my jedziemy dalej. W starożytnym Egipcie wierzono, że pierwszym kawałkiem lądu, który wynurzył się z wód chaosu, była właśnie wyspa File. Najstarsze odkryte na wyspie ruiny datuje się na IV wiek przed naszą erą. A oto i pierwszy pylon i kolumnada sanktuarium Izydy. Wielkość tego pylonu sprawia, że człowiek czuje się naprawdę bardzo mały. Była zalana wodą, początkowo zwiedzamy ją na łódkach. Zalana była w pewnym momencie, jak widać, są czarne pasy. To wszystko było pod wodą. W latach 60. postanowiono przenieść ją na to miejsce i przeniesiono ją w 40 000 bloków skały. Świątynia File jest świątynią bogini Izydy i jest tutaj bardzo dużo kotów. To jest świątynia kotów. W czasach ptolemejskich i rzymskich na wyspie wybudowano wielką świątynię Izydy, kaplicę Ozyrysa i Horusa, świątynię Hathor, Imhotepa oraz kiosk Trajana i kaplicę Augusta. Budowę świątyni Izydy rozpoczął Nektanebo, król 30. dynastii. W okresie rządów greckich i rzymskich świątynia została rozbudowana. Za dziedzińcem po przejściu przez drugi pylon o wysokości 22 metrów dochodzi się do sali hypostylowej. Świątynia na wyspie File była jednym z ostatnich funkcjonujących miejsc kultu wierzeń egipskich. W następstwie agresywnych działań chrześcijańskich zelotów została zamknięta dopiero w połowie VI wieku, oficjalnie z rozkazu cesarza Justyniana. Patrzcie, jak porozwalane przez koptów, którzy starali się wymazać historię egipską w odwecie za to, że kiedyś oni sami prześladowali. Świątynia zrobiła na nas ogromne wrażenie. Wygląda naprawdę pięknie i jest bardzo zadbana. To, co szczególnie przypadło nam do gustu, to hieroglify, które widzieliśmy w różnych salach. Są naprawdę przepięknie oświetlone, bardzo wyraźne i naprawdę czuć tutaj ducha historii. Świątynia robi również niesamowite wrażenie z zewnątrz. Te masywne mury, które kontrastują idealnie z błękitem wody, a także z zielenią otaczających ją palm. Zapraszamy do kiosku Trajana. Położony nad brzegiem Nilu pawilon Trajana z początku II wieku to portyk o 14 kolumnach. Służył on jako miejsce wypoczynku podczas ceremonii kultowych. Budowla ta należy do najmniej zniszczonych. Szybka wizyta w perfumerii.
This. We receive these drops in big alabaster jars. Delay. Co, słyszysz coś? Hejka, wróciliśmy do naszego ulubionego hotelu. Jechaliśmy jakieś 14 godzin, no ale w końcu jesteśmy w Hurgadzie. Podróż autobusem bardzo nie polecamy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie jak pod perfumerią sobie człowiek nogi rozmawia. Ale mamy nadzieję, że będzie ok. Będzie. Witajcie w kolejnym dniu. Po intensywnym zwiedzaniu czas na zasłużony odpoczynek. O, są kajty. Idziemy sobie na molo ostatni raz, zanim przejedziemy do nowego hotelu, zobaczyć kitesurferów. Wow. Mówiłam już, że mi się podoba ten hotel. Spłoku nie ma. Mówiłam już, że mi się podoba ten hotel. Wspominałaś raz czy 2 czy 7. Jest mega lepszy od tamtego, Jezus. Mi się mega podoba w tym hotelu to, że dali nam pokój. Bo był nasz problem. No, A ja bym nie chciał jechać do Blue Lagoon. ja też nie. Hotel pierwsza klasa. Będziemy się tu na pewno dobrze bawić. Dziękujemy Wam bardzo, że razem z nami postanowiliście odwiedzić to piękne miejsce. W Egipcie bawiliśmy się świetnie, czy to na rejsie, czy później już w hotelach. Naprawdę warto tutaj przyjechać, troszeczkę pozwiedzać, troszeczkę poznać historii, a także odpocząć. To już koniec serii z Egiptu i jest to ostatni odcinek z tego kraju. Na razie żegnamy się z Wami, ale mamy nadzieję, że zostaniecie i że zobaczycie z nami kolejne kraje, które planujemy odwiedzić. Trzymajcie się. Cześć!